W ostatnich tygodniach bez wątpienia astronomicznym tematem numer 1 jest start misji kosmicznego teleskopu Jamesa Webba. W licznych artykułach czy filmach poświęconych temu wydarzeniu wielokrotnie mogliście usłyszeć, że teleskop zostanie umieszczony na orbicie wokół punktu libracyjnego L2. Czym są zatem punkty libracyjne, inaczej zwane punktami Lagrange'a? Postaram się Wam to wyjaśnić. Zapraszam do oglądania. Każdy układ dwóch ciał obdarzonych masą i powiązanych ze sobą grawitacyjnie generuje w przestrzeni tzw. punkty libracyjne. Jeśli w jednym z takich punktów umieścimy trzeci obiekt o masie pomijalnej, będzie mógł pozostawać w spoczynku względem ciał tego układu poprzez zrównoważenie działających w tym miejscu sił grawitacji i bezwładności. Do takich wniosków doszedł wybitny włoski matematyk i astronom Joseph Louis Lagrange, publikując w 1772 roku artykuł naukowy traktujący o tzw. problemie trzech ciał. Jego teorię potwierdzono 100 lat później, gdy w układzie Słońce-Jowisz odkryto dwie grupy planetoid, Greków i Trojańczyków, uwięzionych w punktach libracyjnych tych dwóch obiektów. Dla każdego układu trzech ciał wyróżniamy 5 punktów Lagrange'a, oznaczanych zwykle kolejno od L1 do L5. Na przykładzie Słońce-Ziemia widzimy, że punkt L1 znajduje się pomiędzy nimi. Tutaj właśnie równoważy się efekt przyciągania przez te dwa obiekty. Fakt, że każdy układ, w tym Słońce i Ziemia, okrążają wspólny środek masy, czyli tzw. barycentrum, pozwala zrozumieć także obecność zewnętrznych punktów L2 i L3, w których to siła przyciągania przez Słońce i Ziemię równoważona jest występowaniem siły odśrodkowej. Punkty L4 i L5 są swoim lustrzanym odbiciem i tworzą wraz z obiektami trójkąt równoboczny, w którym siła wypadkowa będzie kierować obiekt w stronę wspólnego środka masy. Punkty L4 i L5 jako jedyne mogą być też punktami stabilnymi, co oznacza, że jeśli umieścimy tam obiekt o niewielkiej masie, na którego nie będzie działać żadna dodatkowa siła, będzie mógł pozostać w tym punkcie dowolnie długo. Naukowcy potrafią skrzętnie wykorzystać tę wiedzę w różnych programach badawczych. Lokalizacja każdego z punktów ma też swoją odpowiednią charakterystykę, co odbija się na obranych celach naukowych, a samo umieszczenie tam urządzeń pozwala zaoszczędzić ich paliwo, wydłużając automatycznie czas trwania misji. Punkt libracyjny L1 jest obecnie kosmicznym przystankiem sondy SOHO, badającej naszą gwiazdę dzienną, a także sondy Discover, dzięki której możemy niemal codziennie podziwiać widok naszej błękitnej planety w całej okazałości. Do punktu libracyjnego L2 kieruje się właśnie kosmiczny teleskop Jamesa Webba. Jego okres orbitalny wokół punktu będzie wynosił 6 miesięcy. Ze względu na to, że teleskop zasilany jest energią słoneczną, podczas swojej pracy nigdy nie schowa się w cieniu Ziemi. Aby utrzymać się na orbicie wokół L2, co 21 dni będą uruchamiane jego silniki korekcyjne. Planowo teleskop miał działać w przestrzeni 10 lat, ale wiemy już, że dzięki zaoszczędzonej sporej ilości paliwa przy starcie, czas ten wydłuży się nawet do 20 lat, co jest dla nas fantastyczną informacją. Punkty Lagrange'a, w szczególności te stabilne, mogą być też idealnym miejscem dla przyszłych stacji kosmicznych. Choć budowa takiej stacji wydaje się być melodią bardzo odległej przyszłości, nie można wykluczyć, że kiedyś człowiek opuści Ziemię i zamieszka na jednej z nich.